Wiadomości o przełomach w medycynie często przywołują nadzieję na nowe, skuteczne terapie. Jednak za tą obiecującą perspektywą często kryją się ogromne koszty. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Wysokimi kosztami leczenia zaawansowanych chorób, całych terapii albo pojedynczych zabiegów. I na co tak dokładnie idą te ogromne sumy? Pewnie każdy spotkał się z sytuacjami, gdzie organizowane są zbiórki pieniędzy dla potrzebujących przez rodzinę, bliskich lub fundacje, które pomagają innym ludziom w potrzebie. Często kwoty, które są celem zbiórki, wahają się od kilku, kilkunastu, aż do kilkuset, a nawet milionów złotych. Zaznaczę jeszcze, że w większości będę opisywał przykłady z naszego podwórka, jednak często trzeba wyjechać za granicę, ponieważ w Polsce może brakować specjalistów lub technologii do przeprowadzenia zabiegu. Dlatego ceny mogą się różnić zależnie od lokalizacji i warto pamiętać, że większość przypadków jest indywidualna. Skąd zatem takie wysokie ceny? Kto potem zabiera te pieniądze i czy trafiają one w odpowiednie ręce? Czy fundacje rzeczywiście pomagają ludziom? Temat jest dość wrażliwy, także ograniczyłem ilość żartów do zera. Zaczynajmy. Leczenie powypadkowe. W Polsce zgodnie z prawem, jeśli jesteś ubezpieczony, odszkodowanie powinno pokrywać wszystkie koszty wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w razie wypadku spowodowanym przez kogoś lub siebie samego. Podkreślam powinno, ponieważ są przypadki, kiedy ubezpieczyciel może odmówić kosztów leczenia. Na przykład jeśli zgłosi się szkodę za późno. Jednak jest to okres 3 lat, więc trudno się spóźnić w takiej sytuacji. Jeżeli jesteś ubezpieczony prywatnie, można napotkać dodatkowe wydatki, jeśli suma ubezpieczenia przekroczy koszty leczenia. Czyli na przykład jeśli jesteś ubezpieczony na 90 000, a koszty leczenia wyniosą 100 000, różnicę będziesz musiał pokryć samodzielnie. Ta kwota powinna być określona w umowie. Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, nie istnieje ustalony limit sumy ubezpieczenia, ale nie wszystkie leczenia i procedury są w pełni refundowane. W niektórych przypadkach pacjenci mogą ponosić koszty niektórych leków, zabiegów lub szczepień, lecz w sytuacji wypadku polisa pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, opiekę przez specjalistyczny personel medyczny, czyli lekarzy i pielęgniarki. W niektórych przypadkach koszty związane z dostosowaniem mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej. Od razu wyjaśnię dlaczego w niektórych przypadkach. Ponieważ koszty adaptacji mieszkania są częściej pokrywane, gdy uraz powoduje trwałą niepełnosprawność i wymaga istotnych zmian w domu, jak instalacja podjazdów dla wózków inwalidzkich, przeróbki łazienki, montaż specjalistycznych poręczy i tym podobne. Warto zauważyć, że w przypadkach skorzystania z prywatnego leczenia poszkodowany ma prawo ubiegać się o zwrot tych kosztów, nawet jeśli nie mógł uzyskać tych świadczeń w ramach NFZ. Szczegółowe informacje na temat kosztów i odszkodowań po wypadku można znaleźć na stronach takich jak eventum.com.pl i prawoiodszkodowanie.pl. Linki w opisie. Gorzej to wygląda bez ubezpieczenia. Szpital raczej nie odmówi leczenia, ale trzeba liczyć się z rachunkiem za wykonane zabiegi i pobyt. Tutaj ponownie wspomnę, że istotny jest rodzaj leczenia i specjalizacja placówki. Najtańszą, pozwolę sobie tak to ująć, opcją jest szpital ogólny, gdzie ceny mogą się wahać od 150 do 400 zł za dobę, a najdroższą jaką znalazłem to prawie 3500 zł za dobę w klinice anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych. Skąd taka cena? Tego typu oddziały wymagają zaawansowanego wyposażenia medycznego i specjalistycznej opieki, która często obejmuje stałe monitorowanie i intensywną terapię pacjentów w stanie krytycznym. Dodatkowo wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna, taka jak anestezjolodzy, intensywiści, pielęgniarki z dodatkowymi kwalifikacjami, jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej opieki, co często wiąże się z większymi kosztami. Cena pobytu w takim oddziale jest związana z koniecznością utrzymania tych wszystkich zasobów w gotowości, nawet jeśli aktualnie nie są wykorzystywane w pełni. Zazwyczaj w cenę wliczone są podstawowe świadczenia, takie jak opieka lekarska i pielęgniarska, podstawowe leki, materiały opatrunkowe oraz posiłki. Dodatkowe usługi, takie jak specjalistyczne badania, niektóre leki czy specjalne zabiegi mogą być naliczane osobno. Przykładowe ceny operacji też mogą się różnić. Tutaj zostawię 2 przykładowe zabiegi w prywatnych klinikach. W jednej koszt leczenia stawu kolanowego to koszt 4500 zł, a w drugiej 5500 zł. Dlatego trudno jednoznacznie ustalić, co ile kosztuje, ponieważ każdy szpital i klinika ma swoje ceny. Jednak w tych przypadkach płaci się głównie za pobyt w szpitalu, pensje dla personelu medycznego, specjalistyczny sprzęt oraz niezbędne materiały, takie jak opatrunki czy lekarstwa. Nie ma nic za darmo. Transplantacje. Poltransplant jest to państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministerstwu Zdrowia, której głównym zadaniem jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów. Wszystkie transplantacje narządów są refundowane przez NFZ, więc za sam zabieg nie trzeba nic płacić. Do tego dochodzą leki immunosupresyjne i opieka lekarska, która może trwać nawet do pół roku po zabiegu.
Nie udało mi się znaleźć kosztów, które ponosi NFZ, dlatego postanowiłem się z nimi skontaktować, ale nie udało mi się uzyskać konkretnych informacji. Przeszczepy w Polsce są wykonywane przez NFZ, ale to nie znaczy, że każdy może takowy otrzymać. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest przeszczep nerek, potem serca i wątroby. Jednak to, na co warto zwrócić uwagę, to że lista oczekujących na przeszczep jest często znacznie dłuższa niż osób, które zadeklarowały się zostać dawcami. W samym styczniu 2023 roku oczekujących pacjentów na przeszczep było ponad 1900, a dawców zaledwie 96. Jednak w dziedzinie transplantologii często następują przełomowe odkrycia, a jednym z większych jest drukowanie narządów. Trójwymiarowy wydruk narządów stanowi jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin w biomedycynie. Może on przynieść rewolucyjne zmiany w transplantologii i terapii różnych schorzeń, otwierając nowe możliwości. W 2015 roku rosyjska firma 3D Bioprinting Solutions dokonała przełomu, drukując i przeszczepiając tarczycę myszy. Tarczyca została wybrana ze względu na swoją stosunkowo prostą strukturę, co stanowi ważny krok na drodze do drukowania bardziej złożonych organów. Firma Readily 3D zdołała wydrukować żywą tkankę trzustki, zawierającą ludzkie komórki macierzyste w zaledwie 30 sekund. Jest to część projektu finansowanego przez Unię Europejską, mającego na celu opracowanie modelu trzustki do testowania leków na cukrzycę. W Polsce zespół naukowców z Warszawy, pracując nad stworzeniem funkcjonalnej bionicznej trzustki, która może stać się pierwszym kompletnym lekarstwem na cukrzycę typu 1. 14 marca 2019 roku w laboratorium Fundacji Badania i Nauki i Rozwoju wydrukowano pierwszy prototyp w pełni unaczyńnionej trzustki, która przeszła pozytywnie testy funkcjonalności, w tym wydzielania insuliny w odpowiedzi na glukozę. Postęp w dziedzinie drukowania trójwymiarowych organów od 2019 roku był znaczący, ale nadal nie doprowadził do rutynowego wykonywania operacji z użyciem wydrukowanych narządów. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, bioprinting jest skomplikowaną technologią wymagającą precyzyjnego odtworzenia złożonych struktur i funkcji organów, a także zapewnienia ich kompatybilności i trwałości w organizmie ludzkim. Po drugie, badania muszą przejść długotrwały proces testów klinicznych i regulacji, aby upewnić się, że są bezpieczne i skuteczne. Zatem chociaż postęp jest obiecujący, osiągnięcie etapu klinicznego wymaga czasu i dalszych badań. Nadal daleko nam do drukowania takich organów jak serce lub nerki. Na tą chwilę nadal jedyną opcją jest transplantacja narządów od dawcy. Na stronie Poltransplantu można przeczytać, że według polskiego prawa każda osoba zmarła może być potencjalnym dawcą tkanek i narządów do przeszczepienia, jeżeli za życia nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Niezależnie od przepisów prawnych, wiele osób pragnie świadomie za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów. Dlatego można wypełnić oświadczenie woli. Kiedy takowy wypełnisz, należy poinformować swoich bliskich i najlepiej trzymać je w portfelu obok dowodu osobistego. Na koszty takich zabiegów, podobnie jak w przypadku urazów, składają się szpital, pensje dla personelu, sprzęt medyczny i medykamenty, a dodatkowo środki na rozwój badań. Nowotwory. Zastanawialiście się, dlaczego jeszcze nie wymyślono lekarstwa na nowotwory? Wynalezienie takiego specyfiku jest wyjątkowo trudne z kilku powodów. Rak charakteryzuje się dużą złożonością, ponieważ nie jest to pojedyncza choroba, lecz wiele różnych schorzeń, z każdym posiadającym swój własny zestaw mutacji i charakterystyk. Ta unikalność każdego nowotworu utrudnia opracowanie uniwersalnego leku. Dodatkowo, nowotwory często ulegają mutacjom, która może prowadzić do odporności na leczenie, sprawiając, że początkowo skuteczne terapie tracą swoją efektywność, gdy rak ewoluuje. Różnice w tkankach i organach, w których się rozwijają, również wpływają na sposób ich rozprzestrzeniania się i reakcji na leczenie. Istotnym wyzwaniem jest również opracowanie metod leczniczych, które skupiają się na niszczeniu komórek nowotworowych, minimalizując jednocześnie uszkodzenia zdrowych tkanek. W Polsce leczenie nowotworów jest w znacznym stopniu finansowane przez NFZ. Obejmuje to zarówno diagnostykę, leczenie operacyjne, jak i terapie, takie jak chemioterapia, radioterapia czy terapie celowane. NFZ zapewnia dostęp do szerokiej gamy świadczeń onkologicznych, a koszty leczenia nie są przerzucane bezpośrednio na pacjenta. W przypadku leczenia nowotworów Polska stosuje zintegrowane podejście, włączając w to również wsparcie psychologiczne i rehabilitację po leczeniu. Programy leczenia nowotworów są regularnie aktualizowane, aby uwzględnić najnowsze terapie i metody leczenia. Obecnie nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce, ale według statystyk w najbliższych latach staną się pierwszą. Koszty leczenia onkologicznego należą do największych i najszybciej rosnących w kategorii wydatków zdrowotnych. Świadczą o tym dane NFZ. W 2009 roku na onkologię Polska wydała 4,8 miliarda złotych, a w 2020 ponad 11 miliardów złotych. Przeciętnie na jednego pacjenta wydaje się około 10 tysięcy złotych, lecz sama chemioterapia kosztuje 13, a radioterapia od 6 do 18 tysięcy złotych.
Od razu zaznaczam, że nie wszyscy chorzy potrzebują tych terapii, ponieważ połowa osób z nowotworami, które zostają wykryte dostatecznie szybko, można usuwać bez tego zabiegu. Fundusz nie podaje dokładnie, co ile kosztuje, ale znalazłem cennik w prywatnych klinikach i najdroższą terapią jest brachyterapia. W skrócie, instaluje się implant dookoła nowotworu, a potem dostarcza się wysoką dawkę promieniowania prosto w guza, minimalizując przy tym narażenie zdrowych tkanek. Koszt takiego zabiegu to 49 tysięcy złotych. W skład tej ceny wchodzą podobnie jak przy urazach i transplantacji koszty samego zabiegu, materiałów, w tym implantów stałych, opieki medycznej oraz wykorzystania sprzętu i technologii medycznej, koszty personelu medycznego, w tym lekarzy specjalistów, pielęgniarek oraz innych pracowników opieki zdrowotnej zaangażowanych w proces leczenia. Istnieją również dodatkowe ubezpieczenia, które w razie wykrycia choroby wypłacają pieniądze na leczenie. Składki wahają się od 50 do 300 zł miesięcznie, a wypłacana należność to od 25 do nawet 1 000 000 złotych w zależności od ubezpieczyciela. Jednak istnieją nowotwory, w których koszt leczenia może przekroczyć 1 000 000 złotych, a sięgnąć nawet 3 milionów. A jest to neuroblastoma. Jest to rodzaj raka, który najczęściej występuje u dzieci i dotyczy głównie nerwów obwodowych. Terapia neuroblastomy zależy od wielu czynników, w tym stadium choroby, wieku pacjenta oraz charakterystyk genetycznych guza. Tutaj wysoka cena leczenia prawie 3 milionów złotych nie dotyczy leczenia w Polsce, a dokładnie szpitala dziecięcego San Juan de Déu w Barcelonie. I na ten przypadek składają się wielodyscyplinowe podejście z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, takich jak biologia molekularna, radiobiologia, medycyna nuklearna, chirurgia onkologiczna, neurochirurgia onkologiczna, radioterapia i onkologia pediatryczna. Oferują oni również innowacyjne terapie, takie jak immunoterapia z użyciem przeciwciał przeciwko GD2, która trenuje układ odpornościowy pacjenta do rozpoznawania i eliminowania komórek neuroblastomy. Różne źródła podają różne wyniki, ale ogólnie przyjęło się, że istnieje 200 różnych rodzajów raka. Dlatego nie skupiam się na poszczególnych z tym jednym wyjątkiem. Nie zawsze nowotwór to wyrok. Odpowiednie wczesne wykrycie daje większą szansę na przeżycie. Choroby genetyczne. Wracając na moment do nowotworów, to ich liczba sięga około 200, natomiast chorób genetycznych szacuje się, że jest od 6 do 10 tysięcy, a ta liczba nadal rośnie w miarę postępów w dziedzinie genetyki i odkrywania nowych schorzeń. Choroby genetyczne mogą być bardzo zróżnicowane, od tych powszechnie znanych, takich jak mukowiscydoza, po rzadkie i mniej znane zaburzenia. Dlatego też nie chcę się rozwodzić nad każdą chorobą, ale tylko nad tymi, gdzie leczenie sięga absurdalnie wysokich pieniędzy. Od razu nadmienię, że wszystkie choroby i dostępne na nie leki będę się starał maksymalnie uprościć, ponieważ wszystko jest opisane w genetyczno-medycznym żargonie i po prostu może być ciężki do zrozumienia. Link do źródeł standardowo zamieszczam w opisie. Glybera, a jest to lek na niedobór lipazy lipoproteinowej. I polega to na tym, że w organizmie brakuje enzymów, które rozkładają niektóre tłuszcze, trójglicerydy, co powoduje ból brzucha i odkładanie się nadmiaru tłuszczu pod skórą, co może prowadzić do problemów z wątrobą i trzustką. Wyobraź sobie, że tłuszcz krąży w Twoim organizmie w takich paczuszkach, zwanych lipoproteinami. Lipaza otwiera te paczuszki, uwalniając tłuszcze, tak że Twoje ciało może je wykorzystywać jako energię lub przechowywać na później. Problemy zaczynają się, kiedy brakuje tych enzymów, a jest to uwarunkowane genetycznie. Leczenie glyberą polega na wstrzyknięciu leku, który zawiera zdrowy gen, bezpośrednio do mięśni. Generalnie nie brzmi to jakoś strasznie, ale cena była już straszna, ponieważ na początku, kiedy wypuszczono ten lek w 2012 roku, kosztował 1,6 miliona dolarów, a w 2015 już tylko $1 milion. W sumie to na 31 osób tylko jedna zapłaciła $1 milion. Reszta korzystała bezpłatnie w ramach testów klinicznych. Co ciekawe, firma, która produkowała ten lek, zbankrutowała. Udzieliła wyłącznie licencji na sprzedaż leku w Europie firmie Chiesi Farmaceutici za 31 milionów euro. Obecnie stosuje się podobną terapię fibratami. Często lekarze zalecają chorym ograniczenie tłuszczu do 20 gram dziennie. Szacuje się, że na tą chorobę zapada 1 na 1 milion osób. W tym przypadku cena tego specyfiku była ogromna, ponieważ jest na nim mały popyt i cały sztab specjalistów musiał pracować nad tym lekiem, jednak dało się zaobserwować spadek cen. Luxturna. Choroba leczona przez Luxturnę nazywa się wrodzoną ślepotą Lebera, czy dziedziczną dystrofią siatkówki, spowodowaną mutacją w genie RPE65. Jest to rzadka genetycznie choroba oczu, która prowadzi do postępującej utraty wzroku, a w niektórych przypadkach nawet do ślepoty. Koszt leczenia Luxturną jest bardzo wysoki. W momencie wprowadzenia na rynek w Stanach Zjednoczonych cena za leczenie jednego oka wynosiła $425 tysięcy, co oznacza, że leczenie obu oczu kosztowało $850 tysięcy. Wysokie koszty są związane z zaawansowaną technologią terapii genowej, kosztami badań i rozwoju oraz ograniczoną liczbą pacjentów, którzy mogą skorzystać z tego leku. Lek ten zawiera modyfikowane genetycznie organizmy, a tak wygląda pełny skład. Dobra wiadomość jest taka, że pomimo inflacji cena specyfiku się nie zmieniła od momentu wprowadzenia, a zła, że cena nie spadła pomimo wielu lat i przez to nadal jest niedostępna dla wielu osób. W
Polsce 2 osoby przeszły leczenie luxturną i kosztowało to około 1,7 miliona złotych za jedno oko. A liczba chorych sięga w naszym kraju 30 osób. Około 2-3 osoby na 100 tysięcy ma tą chorobę. Szacunkowo 180 tysięcy ludzi na całym świecie. Terapia Zolgensma jest stosowana w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni SMA, który jest rzadką genetyczną chorobą prowadzoną do postępującego osłabienia mięśni. SMA wynika z braku lub defektu w genie SMN1, który jest kluczowy dla przetrwania neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. Zolgensma to terapia genowa, która działa poprzez dostarczenie zdrowej kopii genu SMN1 do organizmu pacjenta. Jest to jednorazowy zabieg, podczas którego zdrowy gen jest sprowadzony do organizmu za pomocą wektora wirusowego. Terapia ta ma na celu zatrzymanie postępu choroby i poprawę funkcji mięśniowej. Jest to jeden z najdroższych leków na świecie. Kosztuje około 2,1 miliona dolarów za jedną dawkę. Na szczęście wystarczy tylko jedna dawka, aby zatrzymać rozwój choroby. Jego wysoka cena wynika z kilku czynników: zaawansowanej terapii genowej, której wymaga jego produkcja, a także wysokich kosztów związanych z badaniami i rozwojem niezbędnych do stworzenia tak zaawansowanego leku. Jest to typowy przykład ekonomii rynku farmaceutycznego. W przypadku innych leków genetycznych różnice w cenach mogą wynikać z różnorodności technologii i procesów produkcyjnych, skali produkcji, a także złożoności badań i testów klinicznych niezbędnych do ich opracowania. Lek kosztujący 400 tysięcy dolarów może wykorzystywać mniej skomplikowaną technologię lub być produkowany na większą skalę. Chociaż można krytykować wielkie koncerny farmaceutyczne za generowanie wysokich zysków, warto zauważyć, że często to dzięki ich działalności możliwe jest opracowanie i dostarczanie leków, które skutecznie leczą lub znacząco poprawiają jakość życia pacjentów. Dlatego mimo wysokich cen te firmy odgrywają kluczową rolę w rozwoju medycznym i terapeutycznym. Gdzieś słyszałem teorię, że to właśnie przez firmy farmaceutyczne ludzie chorują. Ale to nie jest tak, że przed powstaniem firm nie było chorób, wręcz przeciwnie. Ludzie często umierali na choroby, które dzisiaj można bez problemu wyleczyć. Dlaczego państwo nie finansuje takich leków albo badań? Wręcz przeciwnie. Państwo często finansuje badania naukowe i kliniczne poprzez fundusze publiczne i granty, które wspierają pracę nad nowymi lekami i terapiami. Jednak proces badawczy i rozwój leku wymaga długotrwałych inwestycji, a nie zawsze można przewidzieć, czy dana terapia okaże się skuteczna i bezpieczna. Dlatego też często to firmy farmaceutyczne ponoszą większość kosztów i ryzyka związanego z opracowaniem nowych leków. W Polsce lek Zolgensma jest refundowany przez NFZ. Od 1 września 2022 roku w leczeniu dzieci z SMA w wieku do 6 miesięcy, które zostały objęte programem badań przesiewowych noworodków w Polsce i które nie rozpoczęły leczenia innym lekiem na SMA. Przecież to jest absurd. Liczba osób, które mogą się na to kwalifikować, jest znikoma. A co jeśli dziecko ma 6 miesięcy i 1 dzień? Co z innymi chorymi? Liczba chorych w Polsce na SMA to około 1000 osób. Publiczna telewizja otrzymała 9,5 miliarda złotych od 2017 roku. Za tą kwotę można by wyleczyć ponad 1100 osób. Jak to jest z tymi fundacjami? Pomagają, czy siedzi sobie jakiś prezes i trzepie kasę na naiwności ludzi? Nie wszystkie pomagają ludziom, bo są takie, które wspierają zwierzęta lub kulturę. Od razu uspokoję, że organizacje non-profit w większości przypadków pomagają, lecz trzeba być czujnym. Były przypadki, gdzie fundacje zarzekały się, że pomogą. Wystarczy tylko wpłacić odpowiednią sumę pieniędzy. Pieniądze znikły, nikt nie został uleczony, a oszust został posłem. Albo w ogóle cały czas nim był. Jak sprawdzić, czy dana fundacja rzeczywiście pomaga, a która chce cię okraść? Z pomocą przechodzą nam pewne strony internetowe, gdzie możesz sprawdzić daną fundację. Na przykład sprawozdania opp.nif.gov.pl. No generalnie linki w opisie do wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem, linki w opisie. To nie jest tak, że sobie to wszystko wymyśliłem. Jeśli chcesz sprawdzić jakąś konkretną fundację, możesz wpisać KRS lub nazwę i powinno ją odnaleźć. Natomiast jeśli nie wiesz jeszcze, do jakiej fundacji chcesz się zgłosić, uzupełniasz te pola. Możesz wpisać, które województwo lub nawet miasto. Na przykład jest 35 fundacji na Śląsku, które pomagają dzieciom. Ale to nie wszystko, bo możesz pobrać ich bilans, sprawozdania i inne dokumenty potwierdzające wiarygodność. Możesz sprawdzić, skąd pochodzą ich pieniądze i na co je wydają. Generalnie cała masa informacji. A co jak fundacja jest nowa i jeszcze nie ma żadnych sprawozdań? Przy ocenie fundacji ważne jest sprawdzić, kto za nią stoi, rozpoznając ich doświadczenie i reputację. Zrozumienie jasno określonej misji i celów fundacji może pomóc w ocenie ich powagi i zaangażowania. Ważne jest również sprawdzenie, czy fundacja posiada klarowny i realistyczny plan działania oraz jak zamierzają osiągnąć swoje cele.
Obserwowanie początkowych projektów i działań fundacji, nawet tych na mniejszą skalę, może dać wgląd w ich efektywność. Kluczowe jest także ocenianie sposobu komunikacji fundacji z publicznością i darczyńcami oraz czy regularnie udostępniają aktualizacje. Współpraca z innymi znanymi organizacjami lub instytucjami może być również wskaźnikiem wiarygodności fundacji. Dodatkowo poszukiwanie opinii i rekomendacji od osób zaangażowanych w branży non-profit lub od innych darczyńców, którzy mogą znać założycieli lub organizacje, może dostarczyć cennych informacji. Uważam, że mógłbym rozwinąć każdy temat bardziej, jednak chciałem skupić się głównie na finansach i kosztach leczenia. Celowo nie wspominałem, jak to wygląda za granicą, ponieważ materiał, chociaż i tak obszerny, mógłby trwać nawet kilka godzin. Lecz jeśli interesuje Cię ten temat, mogę przygotować drugą część, gdzie opowiem, jak to wygląda w innych krajach. Dziękuję za oglądanie do końca. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na każdy. Pozdrawiam i powodzenia.